Cześć, z tej strony Lucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj na biurku ląduje coś większego. Samsung Galaxy Tab S6 Lite, czyli tańsza wersja tabletu S6, którą miałem okazję Wam ostatnio jakiś czas temu pokazywać. Teraz do mnie wersja Lite wpadła. Akurat widzicie, że wersja już z etui, znaczy się dokupiony jest etui, sam tablet, który ma też rysik. Co to za urządzenie i jak wygląda, co potrafi, chwilę o nim pogadajmy. Cóż, jest to 10-calowy tablet, tak naprawdę 10,4 cala, czyli mamy ekran 2000 pikseli na 1200 w wersji IPS-owej. Oczywiście tablet od Samsunga, więc nie może być nic innego jak procesor Samsunga, czyli mamy tutaj 8-rdzeniowego Exynosa 9611, też bodajże w A51 jest to samo, jeżeli się nie mylę. 4 rdzenie A73, taktowanie 2,3 GHz, 4 rdzenie A53, taktowanie 1,7. Wsparte to jest grafiką Mali G72 MP3 plus 4 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci na dane. Cóż, tablet wydaje się w miarę solidny. Ma z tyłu aparat, paski antenowe, jak widać tutaj są z boku. Kwestie rozwiązań, jeżeli chodzi o wersję kart SIM, no to oczywiście występuje ten tablet w dwóch wersjach. Oczywiście jednej, która posiada LTE, drugą, która jest tylko i wyłącznie wersją na Wi-Fi. Ta akurat jest tylko na Wi-Fi, jak widzicie zaślepka tutaj na SIM-kę jest, ale microSD możecie sobie włożyć. Sam tablet, ramki, no niezbyt duże, sorry za odbicie światła, ale ciężko to trochę oświetlić, chociaż no niezbyt. No jak na te smartfony to dość nieduże, na tablety to myślę, że właśnie jak na smartfony dość duże, jak na tablety to ujdzie. Tutaj mamy kamerę, oczywiście mamy tutaj przycisk włączania, przycisk głośności, dodatkowy mikrofon, od góry ważna rzecz, też mikrofon, gniazdo słuchawkowe. Są podwójne głośniki stereo, jeden tutaj, drugi na dole, tu ładowanie USB-C, kabelki, znaczy może nie kabelki, tylko paski antenowe, jest aparat. No cóż, teoretycznie wszystko. Aparat, w sumie nie aparat. Tablet, jeżeli chodzi o możliwości rozblokowania, robi to za pomocą twarzy. Tutaj w miarę teraz złapało, bo się wysunąłem właśnie z nad niego. No i cóż, co więcej odnośnie samego tabletu. Aparat główny, który tutaj jest, chociaż no, trzeba być wiadomo jak dziwny, żeby robić nim zdjęcia, ale jest. Mamy tutaj teoretycznie 8 megapikseli, który coś nam potrafi zrobić, ale no, potestujemy sobie, czy to w ogóle ma sens robienie zdjęć czymś takim wielkim, chociaż według mnie totalnie nie. Dodatkowo na froncie 5 megapikselowej jest aparat. Jeżeli chodzi o tą wersję Wi-Fi albo LTE, możecie sobie wybrać. Ta jest na Wi-Fi standard do AC, Bluetooth 5.0, GPS-y, a GPS-y, wszystko tutaj jest. Ważne jest, że jest dość duża bateria, 7040 mAh. Nie mam oryginalnej ładowarki, bo to akurat tak do mnie wpadło, więc zobaczymy, pewnie jakaś w miarę sensowna tutaj co najmniej 2 A być powinna. Sama waga 465 gramów i powiem Wam, że już na wstępie dla mnie to jest dużo. Czuć to w ręce, jeżeli chcecie trzymać, coś robić, to na pewno będzie to dosyć męczące. Poza tym zobaczmy sobie, co tu w ogóle w środku jest. To macie jasność maksymalną tego IPS-a. Czerń już powiem Wam, że idealna nie jest, wiadomo, minimalna. No to już prawie nic tutaj nie widać, tylko moje odbicie. Czekajcie, że mnie teraz trafił palcem, żeby to rozjaśnić, bo przy moim świetle to kiepsko to tutaj działa. Co mamy? No standardową nakładkę Samsunga. No i tutaj praktycznie nic, co byśmy mogli widzieć. Same informacje o tablecie, o oprogramowanie na chwilę obecną Android 10, wersja One UI 2.1. Poziom zabezpieczeń 1 czerwca, nie ma nic nowszego. Wewnątrz trochę poinstalowanych rzeczy. Oczywiście możecie sobie włączyć tam obsługę gestową lub też nie. No i chyba najważniejsza rzecz jest rysik, który sobie tutaj standardowo można coś nim porobić, poruszać. Rysik jest bez ładowania, z tego co zauważyłem. Praktycznie ma przycisk, który sobie tam reaguje, gdy zbliżycie go. Wciśnięcie macie takie krótkie menu, gdzie możecie zrobić jakąś notatkę, pisanie po ekranie, wiadomości odręczne. Sobie coś tam można zrobić. Oczywiście trzeba to wszystko pozezwalać. Weźmy sobie coś takiego i zróbmy sobie coś. Wybierz kolor, rozpocznij rysowanie. No i tu już mogę sobie coś tam narysować, jeżeli chcecie. No, coś w tym stylu, cokolwiek. Wiadomo, tutaj możliwości rysowania macie wiele. Kolory, kurcze, czary, mary. Ciach, 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 ciach. No i coś w tym stylu. Jakaś tego typu wiadomość szybko powstaje.
W dodatku widzicie, co tu się ciekawego dzieje na tym ekranie. No to są tego typu rzeczy. Co tu może tracić rysunek? Nie, są dać go gotowe, zapisywanie. Mi się sobie zapisze. Dobra, przejdźmy sobie, co tu jeszcze można zrobić za pomocą właśnie, otóż to tego rysika. Szybkie menu też możecie sobie je tutaj szybko wyrzucić. Macie te AirDoodle, utworzyć notatkę. Zobaczmy w ogóle, jak on na szybko rozpoznaje tekst. Czy jest w stanie zrozumieć, co ja tam napisałem. Napiszmy sobie notatkę. Wyświetl wszystkie notatki, inteligentny wybór, czyli też pewnie można sobie kawałek ekranu wybrać. To już kiedyś było pisanie po ekranie. Bla bla bla, zezwól. No, powiedzmy, że coś to działa. Co tu jest dalej? Wiadomości odręczne, no to już tutaj byliśmy. AirDoodle. To kiedyś tam nam Samsung się chwalił tym. Wiecie, o co chodzi, jeżeli ktoś oglądał prezentację, że można zrobić jakiś tam znajdź twarz. Nie, czekajcie, co tu się dzieje? Aha, to jestem ja. Sobie zróbmy pyk. Czekaj, twarz. Co by tu można było zrobić? Kurde. Ciach, ciach, ciach. Nie wiem, o co chodzi, ale się pobawimy. Drysujemy sobie coś i pyk. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I co nam to da? Teraz sobie zobaczymy w podglądzie. Odtwórz wideo. Zezwól i zobaczycie, co tu się stało. Ja też w sumie jestem ciekawy. No nie, że on to trzyma, dobra. No to coś w tym stylu da się zrobić. Oczywiście jest jeszcze PenUp, to mi się podobała ta aplikacja, gdyż tu można sobie tworzyć fajne grafiki, rysować, namalować coś. To pamiętam z poprzedniego. Dobra, to trzeba wszystko poodpalać, bo świeżo odpalona sztuka. Akceptuję. No nie, dobra, jakieś Samsung accounty. Dobra, to będę się tym bawił kiedy indziej później. Według mnie, no wiadomo, są obrazki, które można sobie tam gdzieś pomalować, chyba że on mi to odpali na szybko. No nie, trzeba się chyba lognąć. A nie, jest kolorowanie, czyli na przykład możecie sobie pomalować coś, zacznij kolorowanie. Weźmy sobie tak, to i malujemy. No, to jest odstresowywacz po tych tutaj wszystkich rzeczy. Szczerze mówiąc, do wyboru, do koloru macie bardzo dużo różnego rodzaju pędzle. No, jeżeli ktoś bardzo chce dokładnie, to może sobie przybliżyć i mazać. No, powiem tyle, jakoś to działa. Prędkość zobaczymy później, bo nie wiem, jak bardzo szybkie jest to urządzenie jeszcze. No ale z podstawowych funkcji to w sumie głównie tyle. Dobra, to sobie zezwolimy. Coś tu jeszcze ciekawego można sobie dodać. Skróty tych resztę. Wszystkie notatki. Zobaczmy, czy on zapisał tą poprzednią. Tak, jest. OK. Można sobie ją edytować, dopisać. No nie, tylko w tym obszarze. Dobra, do pobawienia się. No cóż, oczywiście są też, można przestawić go na gesty, czyli jak widzieliście już swipe'owanie, ja sobie to włączyłem. Coś poinstalowałem, będziemy testować. No zobaczymy. Oczywiście jest jeszcze etui do niego, który możecie sobie dokupić osobno, w który jest magnetycznie mocowany ten rysik dwojako. Tu akurat w takim troszkę niemęskim kolorze tym razem u mnie, ale bywa. Oczywiście sam ten tablet trzyma się magnetycznie, czyli jest dopasowywany do tego etui. Wystarczy, że go zrobicie pyk, 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 ciach, on się od razu dopasuje. Dodatkowo oczywiście case ma funkcję, że może sobie w dwóch płaszczyznach Wam stać i to też magnetycznie łapie. Są dwa tutaj takie zgrubienia, czyli może nie zgrubieniem, czy to widzieć będzie w aparacie, takie wyżłobienia, gdzie możecie sobie go ustawić, jak on ma stać, bo w innych już nie będzie tak ładnie stał, więc pyk, pyk. No cóż, takie coś, no potestujemy, aż rysik wyleciał, zobaczymy, posprawdzamy. Oczywiście widzę, że mądre to jest, bo sprawdźmy sobie właśnie zamykanie, zamknijmy. Czekajcie, od razu się otwiera, a rozblokujmy go jeszcze. Nie będę twarzy szukał, bo tu przy kamerze nie da się łatwo twarzy złapać. Jest otwarty, od razu słyszymy dźwięk zamknięcia, otwiera się ponownie. Spoko. Testujemy, sprawdzamy, zobaczymy, co działa. Macie jakieś pytania? Chcecie coś więcej wiedzieć o nim? Piszcie w komentarzach. Ja z czymś go postaram się porównać. Mam jeszcze jakiś tablet od Huawei'a.
też w wersji Lite, więc zobaczymy co szybsze, czy Samsung, czy Huawei. No i cóż, tyle. Tak wygląda Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Tak w skrócie mówiąc na szybko. Z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej!